Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Gdzie inflacja będzie wyższa? Test słabości to jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji październikowej, która startuje już w przyszłym tygodniu, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Ale na samym początku tego wpisu informuję, że wszystkie wykresy, które zostały użyte do jego stworzenia, pochodzą z dwóch platform: Xstation 5, XTB i z Bloomberga. Gdzie inflacja będzie wyższa? Test słabości. Dzisiejsza sesja zapowiada się bardzo ciekawa pod względem oceny tego, czy mamy do czynienia z negatywnym, bardziej negatywnym zjawiskiem, jakim jest inflacja dla strefy euro, czy też dla Wielkiej Brytanii. Jako że w ostatnim czasie także para euro do funta brytyjskiego jest w niezwykle ważnym miejscu, więc prawdopodobnie dzisiejsza sesja będzie pięknym testem tego, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zjawisko związane z inflacją będzie rzutowało na to, jakie będą wyceny funta brytyjskiego i euro w stosunku do punktów odniesienia i oczywiście jakie będą perspektywy rynkowe do tego, żeby oceniać, jaka może być trajektoria dalszego wzrostu inflacyjnego, czy to zjawisko będzie miało w przyszłości wpływ na kurs walutowy, czy też nie, więc ten wpis jest poświęcony przede wszystkim temu, jaki będzie wpływ inflacji na wycenę na rynku walutowym. Jako że dzisiaj poznamy dane o inflacji dla strefy euro, jak widzimy, ostateczne dane za wrzesień mają wynieść dokładnie 10%. I jeżeli zobaczymy, jakie są prognozy inflacji dla Wielkiej Brytanii, to widzimy, że dla września także inflacja ma wynieść 10%, czyli tutaj w tym wypadku rynek będzie w bardzo łatwy sposób mógł zdyskontować tendencję wzrostu cen i perspektyw co do tego, czy rzeczywiście inflacja będzie miała w przyszłości wpływ na kurs walutowy, oczywiście poprzez kanał przyszłych stóp procentowych, do którego wkrótce przejdziemy. Jako że dzisiaj poznamy dane o inflacji, inflacja w strefie euro i w Wielkiej Brytanii ma wynieść dokładnie 10%, więc każde odchylenie in plus albo in minus od tego poziomu dla Wielkiej Brytanii albo dla strefy euro powinno być interpretowane na rynku walutowym i w taki sposób spodziewam się reakcji na rynku. Więc teraz przechodzimy już do oceny tej sytuacji, jaką obserwujemy na wykresie, w tym wypadku euro do funta brytyjskiego, ponieważ wczorajsza sesja potwierdziła znaczenie i wagę poziomu 0,87 jako osi symetrii horyzontu cenowego, który jest budowany od bardzo dłuższego czasu. Jak widzimy na wykresie długoterminowym, ten poziom 0,87 pełni rolę naprawdę osi symetrii horyzontu cenowego. Gdyby się uprzeć, to widzimy, że ten horyzont cenowy trwa nawet od 2016 roku, czyli naprawdę ma to duże znaczenie. Wniosek jest taki, że jeżeli dzisiaj po tych danych o inflacji funt brytyjski będzie się utrzymywał cały czas poniżej poziomu 0,87, to jednak zjawisko inflacyjne będzie w tym wypadku raczej już zdyskontowane dla funta brytyjskiego i przyszłe zachowania trajektorii inflacyjnej będą dla funta brytyjskiego korzystne raczej, a nie dla strefy euro. W takiej sytuacji aprecjacja, umocnienie funta brytyjskiego będzie bardziej prawdopodobne. Natomiast moim zdaniem analiza techniczna bardzo łatwo i ładnie będzie w tym wypadku pokazywała nam, jakie jest nastawienie rynku co do perspektyw dla siły albo słabości danej waluty, więc moim zdaniem dzisiejsze dane są testem słabości funta brytyjskiego albo testem słabości euro i będziemy o to oczywiście dyskontować i będziemy oczywiście odpowiadać sobie na pytanie, gdzie inflacja będzie wyższa i gdzie inflacja może być wyższa w najbliższym czasie. Warto także obserwować oczywiście, jak pozycjonują się gracze na rynku opcyjnym. Tutaj także cały czas trwa bardzo wielka spekulacja i jak widzimy jednoznacznie rynek instrumentów pochodnych, w tym wypadku opcji, bez względu na termin wygasania instrumentu pochodnego preferuje i to zdecydowanie preferuje opcję call. W tym wypadku nastawia się na to, że to jednak euro będzie dalej zyskiwało na wartości, a funt brytyjski będzie tracił. Wykres ten jest jednoznaczny, nie pozostawia żadnych złudzeń co do funta brytyjskiego, więc teoretycznie znacząco spada
szansa na to, że funt brytyjski będzie się umacniał w najbliższym czasie. Ale czy tak faktycznie się stanie, zobaczymy. Dlatego teraz przejdziemy już do tych stawek rynku pieniężnego, które także mają bardzo duże znaczenie. Jak widzimy, rynek prognozuje, że implikowana stopa procentowa dla strefy euro dla wakacji 2023 roku sygnalizują, że stopy procentowe w strefie euro mają sięgnąć 3%. Jeżeli zobaczymy, jak zachowuje się rynek pieniężny dla Wielkiej Brytanii, to on w letnie wakacje przyszłego roku pokazuje, że implikowana stopa procentowa ma wynieść około 5,25%. I widzimy, że ta dysproporcja, ten dysparytet stóp procentowych faworyzuje jednak funta brytyjskiego. Natomiast jeżeli zobaczymy, jak kształtowały się te same stawki na początku października, czyli w tym wypadku na koniec września, to widzimy, że oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych dla Wielkiej Brytanii znacząco się zmniejszyły o więcej niż 50 punktów bazowych. Atrakcyjność funta brytyjskiego spadła na przestrzeni ostatnich 15, 16, 17, 3 ostatnich tygodni. Dlatego też być może funt brytyjski jednak nie będzie się dalej umacniał i gdyby popatrzeć na te perspektywy na stopach procentowych, to jedynie ten dysparytet stóp procentowych w przyszłości działa na rzecz funta brytyjskiego. Natomiast atrakcyjność funta brytyjskiego liczona właśnie tym dysparytetem w ostatnich tygodniach spada. Dlatego też jestem bardzo zaskoczony, że funt brytyjski się umacnia, ale oczywiście z rynkiem w tym wypadku się nie dyskutuje i ten punkt odniesienia na poziomie 0,87 na parze euro do funta brytyjskiego cały czas jest punktem odniesienia i jest w grze. Dlatego zobaczymy, gdzie inflacja jest wyższa, gdzie inflacja będzie wyższa, jak rynek będzie się do tego ustosunkowywał i czy rzeczywiście im wyższa inflacja, tym w tym wypadku będzie to bardziej działało na rzecz aprecjacji, umocnienia danej waluty krajowej. Także przed nami bardzo ciekawa sesja pod tym względem, więc patrzmy na zachowanie euro do funta brytyjskiego. Na rynku walutowym obserwujemy oczywiście zachowanie euro-dolara, który nie radzi sobie na razie z najbardziej płaską linią trendu spadkowego. Poziom 0,99, okolice tego poziomu działają. Na razie zmienność jest niewielka, czyli sesja jest na przeczekanie, doczekanie. Spojenie średnich kroczących widoczne na wykresie działa jako wsparcie. Oporem jest oczywiście ta linia i czekamy na wybicie. Jestem także bardzo ciekawy, czy rynek euro zareaguje dzisiaj właśnie i to w jaki sposób na te dane o inflacji, chociaż teoretycznie powinny one być już w cenach. Rynek stóp procentowych przyszłej dla Stanów Zjednoczonych implikowana stopa procentowa spadła o kilka punktów bazowych. Generalnie niewiele się tutaj zmieniło. No i już na horyzoncie mamy Fed, więc rynek moim zdaniem będzie się na to przygotowywał. Jeżeli jesteśmy na rynku stóp procentowych, patrzymy na zachowanie amerykańskich T-notes, czyli obligacji 10-letnich i w tym wypadku wygląda na to, że już trwale usadowimy się nad poziomem 4% na rentowności i jestem ciekawy, czy to wywoła spadkowe zachowanie indeksów giełdowych. Na razie wygląda na to, że rentowności w okolicach 4% i potencjał ku temu, żeby stopy procentowe w przyszłym roku na samym początku zbliżyły się nawet do 5%. Jest już w cenach instrumentów związanych z ryzykiem, czyli na rynku giełdowym. I w takim wypadku moim zdaniem jest to pewnego rodzaju zmiana pola gry dla tych wszystkich, którzy inwestują na rynku ryzyka. Na rynku walutowym patrzymy także na zachowanie dolar-jena, ponieważ wzrosty rentowności obligacji preferują osłabienie jena japońskiego i moim zdaniem jesteśmy już tutaj na bardzo dobrej drodze, żeby wkrótce przetestować ten poziom psychologiczny 150. Natomiast cały czas pamiętamy, że w każdej chwili może wystąpić interwencja Banku Japonii w celu umocnienia jena japońskiego. Z ciekawostek na jenie japońskim obserwujemy, że mamy do czynienia z najwyższym poziomem otwartych pozycji w tym roku i to sygnalizuje, że tendencja wzrostowa ma wsparcie w postaci nowego kapitału, który wierzy w to, że jen japoński będzie się cały czas osłabiał. Niemieckie obligacje, tutaj niewiele się dzieje, moim zdaniem porównanie szczytów na amerykańskich obligacjach i niemieckich obligacjach zaczyna faworyzować niemieckie papiery i niemieckie akcje w takim wypadku. I oczywiście zbiorczy indeks Bloomberga dotyczący tego, jak zachowują się obligacje na całym świecie, pokazuje wielką bessę, która trwa już od paru miesięcy.
na tej klasie aktywów. Jeszcze raz przypomnę, to jest indeks pokazujący łączne zachowanie światowych obligacji i w tym wypadku widzimy tą bessę, która trwa od co najmniej już roku. Jeżeli jesteśmy na rynku ryzyka, to patrzymy na Bitcoina. Bitcoin nie poradził sobie nawet z dotarciem do poziomu $20,000, a to jest zła wiadomość. Na razie konsolidacja trwa, mała zmienność jest ciałem permanentnym, czymś z czym się teraz borykamy i moim zdaniem w tym wypadku utrzymanie nad poziomem $19,000 to jest coś, co będzie zapowiadało utrzymanie tego horyzontu, natomiast każdy spadek poniżej zachęci do spadków, a wyjście nad poziom $20,000 będzie zachęcał do wzrostów tej kryptowaluty i wzrostu generalnego popytu na ryzyko. Wczorajsza sesja przyniosła nam do połowy dnia spadki indeksów giełdowych, natomiast S&P nie wrócił trwale poniżej poziomu 3700 punktów. Wczorajsza luka wzrostowa została utrzymana, więc moim zdaniem sesja była sukcesem byków. Jest cały czas większe prawdopodobieństwo, że my wkrótce będziemy testować potężne, krótkoterminowe opory w rejonie 3820 punktów widoczne na wykresie, ponieważ tam jest linia szyi krótkoterminowej formacji podwójne dno. Gdyby się udało ją pokonać, byłoby to jeszcze bardziej sygnał zwiększający atrakcyjność akcji, zwiększający szanse na kontynuację wzrostowego odbicia. Z kolejnych ciekawostek widzimy, jaka jest ilość spółek w BESS-ie na Wall Street, na indeksie S&P i widzimy, że jeszcze do sytuacji, w której rzeczywiście dochodziło do recesji, do dyskontowania recesji w amerykańskiej gospodarce jest jeszcze daleko. Tutaj nie zbliża się ten odsetek do 80% jeszcze, więc no jest co najmniej 1/3 spółek na Wall Street, która nie jest w BESS-ie. Na indeksach giełdowych dzisiaj obserwujemy sesję w Azji, gdzie zbliżyliśmy się do ważnych oporów, ale jeszcze indeks Nikkei ich nie pokonał, czyli nie ma nowych sygnałów poza lekkim ociepleniem klimatu inwestycyjnego i być może indeks DAX spróbuje dzisiaj zaatakować psychologiczny poziom 13 000 punktów. Natomiast widzimy z każdą godziną, że rośnie relatywna siła niemieckich spółek względem indeksów giełdowych na Wall Street, a widać to względem tego, jak zachowuje się teraz indeks giełdowy względem maksimów, które były ustanowione na początku października na Wall Street, czy też na indeksie DAX. I tutaj w tym wypadku relatywna siła niemieckich spółek wydaje się być większa i rosnąca. Być może jest to związane z tym, jaka jest teraz wycena euro. I z takich kolejnych ciekawostek, na które warto zwrócić uwagę, to jest zachowanie rynku surowcowego. W tym wypadku miedź nie potwierdza popytu na ryzyko, ponieważ raczej tutaj dominuje tendencja spadkowa niż wzrostowa. Podobnie na ropie naftowej, która będzie się już powoli zbliżała do psychologicznego poziomu $80. I jako że za nieco ponad 2 tygodnie mamy wybory w Stanach Zjednoczonych, więc prawdopodobnie tutaj ta presja na to, żeby ta cena spadała jeszcze przez te 2-3 tygodnie będzie duża i być może znowu będziemy testować ważne wsparcie w rejonie $76, gdzie mamy średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym. I na koniec dział polskich aktywów. Zaczynamy od polskich obligacji, które na ETF-ie na całą polską krzywą dochodowości nawet jeszcze nie przetestowały poziomów minimów z czerwca. Zbliżamy się do tego poziomu. Widać oddziaływanie rodzącej się potencjalnej presji na nowe obligacje, na zwiększoną podaż polskich obligacji w przyszłym roku. Moim zdaniem to jest główny powód i sygnał, że to jednak inwestorzy krajowi dokonują przeceny polskich obligacji, a nie inwestorzy zagraniczni. A dlaczego? Ponieważ złoty się równolegle umacnia. Złoty jest oczywiście pod wpływem zachowania euro-dolara, nie żadnych czynników lokalnych i tutaj widzimy już, że na przykład euro-złoty generuje pierwsze krótkoterminowe sygnały zachęcające do polskiej waluty, do umocnienia spekulacji na umocnienie krajowej waluty, natomiast dolar złoty jest jeszcze troszeczkę oddalony od tego poziomu, natomiast jeżeli na dolar złotym padłby poziom 4,80, to oczywiście
Nawet laik, osoba, która nie jest związana z rynkami finansowymi, zauważy zmianę tendencji wzrostowej na spadkową, nawet na dolar złotym, a w takiej sytuacji zmiana krótkoterminowego trendu na korzystny dla polskich aktywów będzie widoczna jak na dłoni. I na koniec warszawska giełda. I w tym wypadku oczywiście widzimy, że wyjście górą z klina zniżkującego kilkumiesięcznej historii stało się faktem. Wczorajsza sesja przyniosła wzrosty na luce wzrostowej, która nie została zamknięta, czyli popyt zaczyna przejmować inicjatywę coraz śmielej. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby przetestować opory w rejonie 1460 punktów, czyli miejsca, gdzie przebiega linia szyi kilkutygodniowej formacji podwójne dno. Jeżeli doszłoby do jego pokonania, to oczywiście jeszcze bardziej klimat inwestycyjny się ociepli na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych i oczywiście byłaby to pochodna tego, jak zmienił się klimat inwestycyjny na giełdach na całym świecie, zwłaszcza w Europie. I oczywiście byłby to także sygnał, że dalsze podwyżki stóp procentowych są już w cenach, ponieważ rynek już się tym nie przejmuje i moim zdaniem taka jest interpretacja tych zachowań indeksów giełdowych względem tego, że stopy procentowe, zwłaszcza te rynkowe stopy procentowe są na swoich maksimach, a giełda papierów wartościowych się tym już nie przejmuje. Zapowiada się ciekawa sesja. Będziemy testować tezę, że inflacja i jej perspektywy będą prowadziły do zachowań walut w taki sposób, że im wyższa inflacja, tym potencjalnie bardziej aprecjonować powinna waluta krajowa. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji październikowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę spokojnego dnia i oczywiście dużej stopy zwrotu. Pozdrawiam.